Siemaneczko! Widzimy się dzisiaj w grudniowym enturażu. Mieliśmy dzisiaj zupełnie inny plan na ten dzień, ale stwierdziliśmy, że jest jeden z tych pięknych grudniowych dni, gdzie świeci słońce, gdzie można naprawdę wyciągnąć okulary przeciwsłoneczne i z nich pokorzystać, więc spędzimy dzisiaj cały dzień na zewnątrz i pozwiedzamy sobie atrakcje świąteczne w Paryżu. Dlatego z tej okazji wyciągnęłam mój najbardziej świąteczny sweter, jaki mam w kolekcji. Nie dorobiłam się jeszcze takiego prawdziwego świątecznego swetra, ale ten daje radę. Przy okazji jest super, bo dzisiaj mamy -1. Pokazuje też pogoda, że odczuwalna jest -4. No ale zanim dotrzemy do wszystkich świątecznych atrakcji, to pierwszy przystanek oczywiście rękawiczki. Nie wiem, jak to się stało, ale w tym roku nie mogę odnaleźć żadnych swoich rękawiczek. Myślałam, że uda mi się dotrwać do czasu, kiedy pojedziemy do Polski na święta, żebym mogła wziąć jakieś od mamy, ale niestety jest za zimno i musimy się zatrzymać gdzieś po rękawiczki, bo inaczej dzisiejszy vlog się nie wydarzy. What I'm wearing for New Year's Eve. Looks very warm. Misja zakończona sukcesem. Co prawda nie w mango, ale w pachła. Ale kupiłam sobie wełnione rękawiczki i w sumie w całkiem dobrej cenie, bo 12 euro. Więc już nie będzie mi zimno w rączki. A jak wszyscy wiemy, zimne ręce to jedna z najgorszych rzeczy zimą. Zimne ręce i zimne stopy. I uszy. Więc wszystko mam teraz ochronione. Morocco in the semi-final. To właśnie dlatego mojego pięknego wideo nie nagrałam wczoraj, tylko dzisiaj, bo właśnie przez to, że Maroko weszło do półfinału Mistrzostw Świata, to wczoraj Paryż był jedną wielką imprezą i no jakby rozumiem, szanuję, nie lubię piłki nożnej, ale wiem, że to ogromne wydarzenie. Zjed cieszył się jak dziecko, cała jego rodzina cieszyła się jak dziecko, cała moja rodzina wysyłała życzenia Zjedowi, więc trzeba to uszanować, a? Jesteśmy teraz przy dworcu wschodnim, czyli Gare de l'Est, i będziemy iść w kierunku targu świątecznego, który właśnie jest wyspecjalizowany i ma głównie produkty z Alzacji, czyli z regionu, który znajduje się na wschodzie Francji. Tam też w tym regionie znajduje się Strasburg, gdzie jest największy targ świąteczny w Europie. I ogólnie region ten słynie z hucznego świętowania Bożego Narodzenia. Dlatego myślę, że ten targ świąteczny z produktami z Alzacji w Paryżu też może być super. No i zobaczymy. Jak można się było spodziewać, jest milion ludzi i trzeba się przepychać. Targ jest ogólnie bardzo malutki. Spodziewałam się czegoś większego, ale są na pewno produkty bardzo lokalne. Ja szukam sera, bo Alzacja właśnie jest też miejscem we Francji, które słynie przede wszystkim z produktów wieprzowych, różnych kiełbasek i innych takich, ale też właśnie z wina, piwa, no i sera. Więc może uda mi się coś wyhaczyć.
nie mogłam wyjść z pustymi rękami, a niestety trochę jestem zawiedziona, bo naprawdę targ był bardzo, bardzo malutki i faktycznie rzeczywiście tylko produkty z Alzacji. W zasadzie nie wiem, czego się spodziewałam, ale okej. No ale mamy jedną z tych rzeczy świątecznych i zaraz sobie spróbujemy. Jeden dla operatora kamery Merci. i jeden dla mnie. No, takie typowe świąteczne ciasteczka. Sukces. And you? You like it? Nice. Ten targ mnie nie zachwycił, dlatego jedziemy szukać następnego. Teraz bliżej Notre Dame i Saint-Germain-des-Prés. Saint-Michel. Attention à la marche en descendant du train. Z jednej strony kocham czapki, bo można pod nimi ukryć kilka dni niemyte włosy, ale z drugiej strony nienawidzę ich, bo zawsze mnie swędzą w czoło. It's a bracelet. So basically, those stones, they make like part of the chakra in the human body. And basically, like those ones are green ones. So it's mostly like about the Green agate. yeah, green agate. Voilà. Donc, on va les mettre là. What do you want to make? So Natalia, did you buy? Mamy jeszcze jedną wolną, malutką ramkę, a ostatnio zaczęłam w końcu wieszać wszystkie rzeczy, które kupiliśmy od kiedy się wprowadziliśmy na nasze ściany, więc kupiłam taki malutki obrazeczek z Chocolaterie. chocolaterie. No i mam nadzieję, że będzie nam pasowało do kuchni. Kolejnym świątecznym miejscem, którego nie można ominąć, mimo że jest to dramat, szczególnie w weekend, są centra handlowe, które mają przepiękne dekoracje. I idziemy właśnie do jednego, które zostało otwarte całkiem niedawno, bo chyba w ubiegłym roku. Sorry, jeżeli mówię trochę niewyraźnie, ale jest zimno i czuję, że zamarza mi szczęka. Jest to bardzo, bardzo fancy centrum handlowe, no ale dekoracje mają zawsze top. No i na liście jest jakiś mało zadowolony jest, ale nie.
You're not tired or anything. Oh yeah, a little bit. Taki trochę jest zmęczony. Ale no dzisiaj zrobiliśmy sporo rzeczy. A teraz jedziemy jeszcze. Teraz jedziemy jeszcze do najlepsze na koniec, czyli do Galerii Lafayette, bo muszę zobaczyć tą choinkę w tym roku. To jest najpiękniejsza choinka zawsze, od zawsze. I jedziemy tam, ale no poświęcenie jest duże, bo metro jest pełne, a ludzi jeszcze więcej. Nie ma opcji, uciekamy stąd. Nagrałam szybką choinkę i spadamy, bo jest po prostu... ja mam mini atak paniki przy takiej liczbie ludzi, więc wychodzimy. Bardzo people. Dużo, nie bardzo. Dużo bzew.